Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy rozkład partnerski dla znaku zodiaku rak. Witam wszystkie raczki. Pamiętajcie, że to czytanie może nie ze wszystkimi rezonować, więc bierzcie tylko to, co do Was tutaj przemawia. Jest to czytanie ponadczasowe, więc w którym momencie obejrzycie ten film, to będzie on z Wami rezonował. Najpierw karta wyroczni dla Was. Zobaczymy, co nam tutaj wypadło. Karta niepokoju. Karta mówiąca o jakichś zmartwieniach, o tym, że coś powoduje duży dyskomfort. Być może przeżywasz w tym czasie jakiś okres stresu, albo jest to czas, kiedy będziesz dużo rozmyślał, nad czymś się zastanawiał. Cokolwiek by się nie działo, to ta karta mówi, żebyś uwolnił się od zmartwień i zrelaksował się, ponieważ wszelkie rozmyślania i niepokoje nie rozwiążą danego problemu, jaki masz, więc warto zaufać sobie i przyjąć ten cały proces, który się dzieje w Twoim życiu, jako coś naturalnego, z czym trzeba będzie sobie poradzić. I jest też możliwość, że te problemy niedługo zostaną rozwiązane. Zobaczmy w takim razie, jaka jest energia osoby, o której myślisz, lub Twojego obecnego partnera. Dobra. I zobaczmy, jaka jest jego energia na tą chwilę. Mamy kartę 5 mieczy. Co jest podstawą działania, jak się on pokazuje przed Wami? Mamy kartę sprawiedliwości, co odchodzi do przyszłości lub jest w ukryciu. Mamy kartę 9 kielichów. Co myśli o Tobie ta osoba? Mamy kartę 5 kielichów. I z czym wychodzi do Ciebie ta osoba? Tu mamy kartę 2 mieczy. Dobra, i zobaczmy teraz, jakie są Wasze energie w stosunku do tej osoby. Wypadają karty. Już. Jaka jest Wasza energia w tym rozkładzie w stosunku do tej osoby, o której myślicie? Mamy kartę gwiazdy, co jest podstawą Waszego działania. Karta świat. Co myślicie o tej osobie? 9 kielichów. Co odchodzi do przeszłości lub jest w ukryciu? 8 mieczy. I z czym wychodzicie do tej osoby? 7 mieczy. Dobrze. Przechodzimy teraz do czytania. Ta osoba jest w energii tu 5 mieczy.
Możliwe, że ta osoba czuje jakąś przewagę nad Wami. Czuje się bardzo pewnie. Być może dochodziło tu do jakiejś kłótni z tą osobą i ta osoba ma poczucie takiej przewagi nad Wami, natomiast nie do końca być może czuje się z tym dobrze, bo jest tu pokazany jakiś konflikt, sytuacja, przez którą być może ta osoba czuje się przegrana, albo ma taki niesmak z odniesionego nad Wami jakiegoś zwycięstwa. Karta też mówi, że ta osoba może powiedziała coś w pośpiechu, co mocno Was zraniło, czy też w jakiś sposób upokorzyło. I że ta osoba nie kierowała się wtedy emocjami, uczuciami, nie posłuchała swojej intuicji, tylko wyraziła w pośpiechu, czy doprowadziła do jakiejś kłótni między Wami i być może teraz z tego powodu nie czuje się najlepiej. Karta może też mówić o tym, że jest w tej chwili między Wami być może jakieś zagrożenie rozpadem tego związku. Może być okres takich narastających konfliktów, złości, takiej wzajemnej wrogości, trudności też w porozumieniu się z partnerem. Tutaj widać, że doszło do powiedzenia jakiejś prawdy, do podsumowania relacji, wyrażenia swojego zdania na ten temat. Być może zostały postawione jakieś konkretne decyzje, z którymi być może trudno jest się w tej chwili pogodzić. Pokazuje się, że ta osoba mogła wyciągnąć już jakieś wnioski konkretne z tej relacji. Powiedziała to, co myśli w stosunku do Was w sposób taki nieprzemyślany i bezpośredni. Tu też zostało podsumowana Wasza relacja, czyli wyciągnięte zostały już ze strony tej osoby wnioski, co jest dobre w tej relacji, jakie popełnia się błędy i czy jest w ogóle możliwość naprawy tej sytuacji. Tutaj pokazuje się równocześnie, że ta osoba może dążyć do tego, żeby osiągnąć jakieś wzajemne z Wami porozumienie. Chciałaby tego porozumienia, nie wchodzenia też w dalsze konflikty. Dąży do wprowadzenia równowagi w tej relacji. Ale jednocześnie jest tutaj też obrona własnego zdania i taka też niezależność, pokazanie niezależności.
Mhm. Ta osoba w przeszłości była zadowolona ze swojego stanu, czyli być może była wcześniej singlem, nie była w żadnym związku. Pokazuje się też, że potrafiła sprawiać sobie przyjemności, umiała zadbać o siebie samego, dobrze się też z tym czuła. Być może też prowadziła takie życie dosyć przyjemne, lekkie, nie angażowała się również w jakieś relacje. Być może była to też jakaś wcześniej pogoń za przygodami, za zabawą, czy za komfortowymi jakimiś warunkami. Jednym słowem, ta osoba nie stroniła wcześniej od jakichś uciech, zabaw, przyjemności. Was postrzega tu jako kogoś zrezygnowanego, jako kogoś przytłoczonego problemami, jako osobę, która ma poczucie, że straciła coś konkretnego, ważnego dla niej w życiu i nie widzi już perspektyw przed sobą. Uważa, że coś złego w sferze uczuciowej się zadziało i że teraz być może trzeba będzie ponieść tego konsekwencje. Ta osoba uważa, że przeżywacie w związku z tym jakiś zawód miłosny albo bardzo mocno odczuwacie odejście partnera. Być może właśnie w tej relacji doszło do rozstania między wami i ta osoba nie czuje się z tym dobrze. Być może właśnie ona doprowadziła do tego rozstania i po wcześniejszym przeanalizowaniu waszej relacji doszła do takich wniosków, że na ten moment jest to najlepsze rozwiązanie. W tej chwili ta osoba nie wie, co powinna tak naprawdę zrobić. Wie, że jest jakiś między wami problem do rozwiązania, że są tutaj konieczne zmiany, ale tak naprawdę nie znajduje w tej chwili rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. Nie może sobie też poradzić z tymi problemami, które się pojawiły na waszej drodze i jest w takim zawieszeniu, w niezdecydowaniu, co dalej powinna zrobić. Karta wskazuje na takie wewnętrzne rozdarcie i niemożność podjęcia decyzji. Jednocześnie mówi o tym, że podjęcie tej decyzji jest konieczne, że nie można tej sprawy pozostawić samej sobie, bo ona się sama nie rozwiąże. Tutaj są konieczne jest zrobienie jakiegoś kroku. I jest też taka chęć wyzwolenia się z tego problemu, który jest między wami, znalezienia rozwiązania, ale dla tej osoby na ten moment jest to bardzo trudne.
Dla Was natomiast ta osoba, Wy jesteście w energii gwiazdy. Pokazuje się, że jesteście zadowoleni z sytuacji, macie poczucie, że los Wam sprzyja. Nie czujecie się zagubieni ani słabi w tej sytuacji. Zaraz dopowiemy tą kartę, bo w obliczu tamtych kart pokazuje się też wisielec, więc być może Wy nie czujecie się tak sfrustrowani tą całą sytuacją między Wami, jak Wasz partner. Tu pokazuje się, że może być chwilowy właśnie zastój w tej relacji, jakaś separacja między Wami, zawieszenie i chęć spojrzenia na wszystko jeszcze raz, przemyślenia sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Być może też liczycie na to, że sprawy się mimo wszystko poukładają i że tylko czas jest potrzebny ku temu, żeby sprawy między Wami ruszyły do przodu. Tu może być też takie podejście, że dla innej grupy osób może też pokazywać, że jesteście w stanie się poświęcić też dla tego związku, że jesteście w stanie ulec też żądaniom tego swojego partnera, że to poświęcenie się dla drugiej osoby jest najlepszym wyjściem z danej sytuacji. Być może też staracie się w jakiś sposób przypodobać tej osobie. Ale pokazuje się tu jednocześnie w Was taki spokój i pogodzenie się też z sytuacją. Mamy tu jednocześnie kartę świata, która może mówić o tym, że z jednej strony moglibyście chcieć zakończyć jakiś etap w Waszym życiu i pójść w nowym kierunku, realizując swoje pragnienia i swoje marzenia. Być może jest Wam potrzebny ten czas w tej chwili, żeby uporządkować wszystkie sprawy. Możecie mieć poczucie, że ta relacja była pomyłką i trzeba podjąć nowe wyzwania. Tu pokazuje się chęć przezwyciężenia kryzysu jakiegoś i
może być też podejście wasze takie, że wiązaliście bardzo dużo nadziei z tą relacją. Były plany, były nadzieje, które poszły być może za daleko i teraz jest takie głębokie przeżywanie zranienia wewnętrznego, że jednak nie poszło to w tym kierunku, w którym wcześniej zakładaliście. Bo tu pokazuje się, że zależało wam na trwałej relacji, na związku, w którym oboje partnerzy czują się bezpiecznie i na swoim miejscu. Tu jest pokazana rodzina, stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, dobrobyt. W przeszłości mamy 8 mieczy, więc bardzo duże jakieś zranienia, niepokój, nieprzespane noce, coś, co być może ukrywaliście przed tą osobą, pokazując, że wy jesteście szczęśliwi i zadowoleni z tej relacji. Tu dla wielu może być relacja usankcjonowana, małżeńska, w której wydawało wam się, że zbudowaliście swój świat i że on jest na solidnych fundamentach. Do przeszłości odchodzi już taki brak dezorientacji. Jest też chęć uwolnienia się z niewygodnej dla was sytuacji, która mocno was przytłaczała. Nie chcecie wchodzić w związki niepewne czy niejasne. Tu jest też pokazany kryzys, który utrudnia porozumienie z partnerem. Karta może mówić, że wcześniej mieliście poczucie samotności, były jakieś przeszkody lub załamania uczuć. Możliwe też, że traktujecie tego partnera jak osobę, która jest wam przeznaczona, jest waszym spełnieniem. Być może pojawiła się znienacka też, tak, bo wy ją widzicie jako kogoś, kto jest zadowolony ze swojego życia, jest osobą spełnioną, jest osobą, która ma wielu przyjaciół, znajomych, która dobrze czuje się sama ze sobą. Tu pokazuje się, że możecie mieć poczucie, że ta osoba jest wam przeznaczona. Być może tutaj musi się wypełnić jakaś karma między wami i stąd ten związek pojawił się w waszym życiu. Wy natomiast tutaj podchodzicie do tej relacji z 7 mieczy. 7 mieczy może mówić o jakimś ukrytym postępowaniu, o czymś, co być może chcecie zrobić w ukryciu przed tą osobą. Może
nie do końca z Waszej strony jest tutaj pokazana uczciwość w stosunku do partnera. Tu może być z Waszej strony chęć zakończenia tej relacji, o czym ta osoba nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy, że dla Was ta relacja dobiega końca. W tej chwili stoicie w miejscu, czyli prawdopodobnie relacja jest w zawieszeniu, wy dajecie sobie czas na przemyślenia, a ta osoba nie wie, co ma zrobić. Wy nie pokazujecie tej osobie, że dla Was ta relacja dobiegła końca, zakończył się tu jakiś okres wspólnego życia. Zamknęliście jakiś etap w swoim życiu i być może tutaj też podstępem, w ukryciu, nie mówiąc, chcecie zakończyć tą relację bez porozumiewania się, też może bez komunikowania. No, jest pokazany 10 mieczy wbite, czyli sytuacja jest już nie do zniesienia, tak? Mówi karta o załamaniu się tej relacji. Coś jest tak trudnego i ciężkiego, że tylko wyzwolenie się z tego układu pozwoli pójść dalej. Tu pokazuje się również zdolność przetrwania, więc macie nadzieję na to, że uda Wam się zakończyć to cierpienie, ten smutek, ten brak tu konkretnego wyjścia z sytuacji. Myślę też, że ta gwiazda może pokazywać z tymi kartami, tu świat i 10 denarów, że Wy macie nadzieję też na nowy początek, tak? Bo te karty wskazują tu, że Wy w stosunku do tej relacji nie chcecie już tutaj mieć do czynienia jakby z tą osobą, bo tu jest pokazana jakaś nieszczerość albo taka gra pozorów, tak? Uchylanie się też od jakiejś odpowiedzialności, nie mówienie wszystkiego wprost. Być może też oszukiwanie samego siebie, tak, że jest jak jest w tej relacji i niedopuszczanie do siebie myśli, że jest możliwość pójścia w innym kierunku, ale Wy w tej chwili zastanawiacie się nad tym, jakie obrać kroki. Potrzebny będzie czas na to, żeby podjąć właściwe decyzje i myślę, że te decyzje wyjdą z Waszej strony, właśnie o zakończeniu czegoś, co już temu związkowi nie służy. Co wzmacnia, co sprzyja utrzymaniu tej relacji.
Tu jest potrzeba stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa, być może wspólne zamieszkanie, usankcjonowanie relacji, ale potrzebne jest wzajemne zaufanie, możliwość polegania na sobie nawzajem. Mogą tu też wchodzić kwestie finansowe, unormowanie kwestii finansowych między Wami. Jeżeli wchodzą tutaj w grę oczywiście, i działanie też bardziej długofalowe, czyli zadeklarowanie się również, że ta relacja ma potencjał, jest stabilna i długofalowa też, tak? Co może Was dzielić, co nie służy tej relacji? Tu jest brak porozumienia, usilne bronienie swoich racji, trzymanie się swoich przekonań za wszelką cenę, dążenie do tego, że jedna ze stron chce postawić na swoim za wszelką cenę, nie patrząc na drugą stronę, tak? Czyli takie jednostronne działanie, liczenie się tylko ze swoim zdaniem i nie poddawanie się, podejście, że tylko jednej ze stron, strategia jednej ze stron jest słuszna, jedynie słuszna, tak? I podejmowanie walki z drugą osobą za wszelką cenę, a potem są tego konsekwencje. Co w takim razie przyniesie Wam najbliższy okres? Jest tu nadal brak zdecydowania, brak podjęcia konkretnych działań. Nie ma tych działań, nie ma działań długofalowych, które są tutaj dla Was, wynika bardzo istotne. Nie ma decyzji podjętej, jeśli chodzi o tą relację. Tutaj mocno pokazuje się poczucie pewności w tej relacji, poczucie stabilizacji w tej relacji i nie ma tutaj porozumienia w tej kwestii. W najbliższym czasie jest brak decyzji. Tu mocno pokazuje się porozumienie w kwestii stabilności tej relacji na przyszłość, tak? Czyli takie pełne oddanie się rodzinie, być może właśnie założenie tej rodziny. Nie ma tu decyzyjności. Jeszcze może minąć długi okres czasu, zanim dojdzie do porozumienia między Wami w tej kwestii, tak? Zobaczmy jeszcze karty wyroczni miłosnej. Kamera. I trzecia karta. I patrzymy, karta numer 39.
mówi z jednej strony może być jakieś współzawodnictwo, mówi o relacji. Być może jedna ze stron chce przewodzić w tej relacji, chce, żeby jej zdanie się liczyło. Jednocześnie karta mówi też o strachu przed porzuceniem. Kolejna karta to kamera, mówi o wyciąganiu wniosków z przeszłości i tworzeniu nowych wspomnień, nowe postrzeganie rzeczywistości, wspominanie tego, co było do tej pory i wyciąganie z tego wniosków. I kolejna karta, strzała Kupidyna, mówi, żeby mieć wiarę, mieć nadzieję, bo nowa miłość nadchodzi. Może zwiastować zaproszenie, które będzie niespodzianką, zaproszenie na jakieś spotkanie. To tyle, jeśli chodzi o raczki, o czytanie na rozkład partnerski. Jeżeli z Wami to czytanie rezonowało, no to bardzo proszę, żebyście zostawiali komentarz, żebyście również lajkowali. Bardzo dziękuję za dotychczasowe komentarze i za subskrypcję również kanału. Dziękuję i do zobaczenia.